Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwach Bricks, a dzisiaj zmotoryzuję najnowszy zestaw z serii Technik, czyli Nissan Skyline. Wstęp nagrywam już po udanym zmotoryzowaniu, ale w całym tutorialu zobaczycie krok po kroku, jak wygląda ten proces. Dzisiejsze zmotoryzowanie będzie szło równolegle z budowaniem z instrukcji. Na początku planowałem tutaj wrzucić silnik RC od Kady, ale przy testach okazało się, że ten silnik jest za słaby przy tak ciężkim zestawie i nie dało się Skyline'em driftować, więc wrzuciłem tutaj dwa silniki L. Każdy silnik jest odpowiedzialny za jedną oś. Dodatkowo będzie skręt oraz funkcja wysuwania tych kulek do driftu. To tyle słowem wstępu i zapraszam Was na tutorial odnośnie zmotoryzowania Nissana. I w 9. kroku budowania nie podpinamy tego wyjścia z dyferencjału, tylko to koło zębate umieszczamy na akslu trójce i na dwóch pinach podpinamy pierwszy silnik L. Silnik jest podpięty pod tylny dyferencjał, dalej idziemy zgodnie z instrukcją. Do 28 kroku idziemy zgodnie z instrukcją, następnie w 29 kroku pomijamy tę budowę tej przekładni, 30 pomijamy. W 31 zamiast długie piny wpinamy krótkie po obu stronach. 32 krok pomijamy. W 33 kroku L-kę umieszczamy odwrotnie. Dodatkowo do L-ki podpinamy taki element. Podpinamy od razu drugą L-kę, która w instrukcji jest dopiero w kolejnym kroku. Następnie wypinamy na chwilę silnik i tego axle pina niebieskiego wpinamy tutaj w górne wejście w silniku i wpinamy z powrotem do dyferencjału. O. I tak to wygląda. Dalej na razie idziemy zgodnie z instrukcją. Następnie pomijamy kroki od 42 do 48, czyli te wszystkie, których budujemy wyprowadzenie skrętu. Później już znowu idziemy zgodnie z instrukcją. Krok 84, gdzie montujemy sprzęgło, pomijamy. 85 krok budujemy zgodnie z instrukcją. 86 pomijamy, 87 pomijamy. Tutaj wszędzie, gdzie wyprowadzamy te aksle przejścia do napędów, to pomijamy. 90 pomijamy i mamy krok 91. I w tym kroku dodajemy dwa czarne piny. Dodatkowo mocujemy dwie belki 11. Chodzi o to, żeby nam tutaj wychodziły. Tutaj dajemy niebieskie długie piny, bo tutaj będą podpięte słupki. Następnie podpinamy drugi silnik L, tutaj na dwa czarne piny, w ten sposób. I w kolejnym kroku budujemy tą całą konstrukcję, tylko nie dodajemy tych trójek, ponieważ daliśmy już tutaj te dwie dłuższe belki, więc podpinamy to właśnie pod te belki. O, w ten sposób. I tutaj dajemy tego żółtego aksla, tak jak jest to w instrukcji. Tak, ponieważ tutaj zostały nam puste otwory, więc usztywniamy silnik po jednej i po drugiej stronie. W tej chwili tych silników już nic nie ruszy. Później kolejne kroki musimy pominąć, ponieważ ta belka tutaj nam nie wejdzie. I od 96 kroku idziemy zgodnie z instrukcją. Oczywiście tutaj nie mamy gdzie podpiąć tej L-ki,
ale idziemy, tak jak powiedziałem, zgodnie z instrukcją. Później dodatkowo to usztywnimy, jak już zobaczę, jak będzie tutaj wyglądała kwestia z miejscem i z wolnymi otworami. I jestem na 126 kroku budowania i zanim podepniemy ten element, to musimy zrobić po pierwsze wyprowadzenie z silnika. Tutaj używamy aksla 7. No i dodatkowo musimy zrobić wyprowadzenie do tłoku. Standardowo te koła były tutaj zamocowane w ten sposób, żeby jak najbardziej zniwelować opór ze strony tłoków. To zamieniamy miejscami te koła. Na dół dajemy to mniejsze. Na górę dajemy aksla 5 z blokerem. I już możemy zamontować ten element. Dodatkowo teraz potrzebujemy 4 małe elki, żeby tutaj poprowadzić belkę. Pierwszą elkę z 2 długimi pinami podpinamy tutaj do tego szarego elementu. Kolejne 2 podpinamy po obu stronach do tych niebieskich wystających pinów i przez nie będzie przechodził też ten szary aks. Następnie tutaj podpinamy belkę 11. I tu powinien wejść ten pin długi 3, ale nie mam go w tej chwili wolnego pod ręką, więc tutaj wrzucę normalny czarny pin plus tą szpilkę. Dobra, jest bardzo dobre usztywnienie, bardzo dobrze to się trzyma. A, jeszcze z drugiej strony tutaj dajemy L-kę. Żebyśmy mogli w kolejnych krokach podpiąć tutaj te L-ki, to musimy jeszcze 2 sobie podpiąć tutaj. O. I wtedy możemy już zrobić krok 128, 129, 130. Nie podpinamy jeszcze ani fotela, ani tych butli, więc tutaj te kolejne, tu jest kilka kroków. Oczywiście fotel, butle możemy sobie zbudować, ale ich nie montujemy. No i później budujemy całe przednie zawieszenie, tłoki, więc tutaj na razie wszystko idziemy zgodnie z instrukcją. A, jeszcze żeby nam się nie wysuwał aks do podpięcia tłoków, to tutaj musimy podpiąć sobie jeszcze 3 taką. O. I w tej chwili ten aksl już nie będzie nam się wysuwał. Bardzo ważna rzecz, przedni dyferencjał mocujemy odwrotnie niż to jest w instrukcji, czyli tak jak widzicie, oba dyferencjały muszą być ustawione w tej samej pozycji. Przed zabudowaniem kabiny trzeba wzmocnić tutaj te słupki, więc tutaj mam belkę 9, którą podepniemy w ten sposób. Więc muszę na chwilę wypiąć tutaj to. Następnie wysunąć ten czerwony element.
I teraz podpinamy belkę. I jedną stronę mamy już usztywnioną. Z drugiej strony też wykorzystujemy tą szparę, z tym, że tutaj mocujemy taki element. Dodatkowo jeszcze wpinamy 3 piny. Też usuwamy ten czerwony element. I drugą stronę też mamy usztywnioną. Teraz tutaj chcę zamocować siłownik z mikrosilnikiem, który będzie nam otwierał i zamykał funkcję driftu. I tutaj do tego słupka mocujemy L-kę z 2 pinami i jednym luźnym półpinem. Tutaj będzie podpięty siłownik, a po drugiej stronie 2 połączone piątki. Na chwilę wracam do Was z przyszłości, ponieważ pierwsza koncepcja nie zadziałała. Po pełnym zabudowaniu okazało się, że tył Nissana jest za ciężki i niestety pierwsza koncepcja nie zdała egzaminu. Dlatego też siłownik podpinamy bezpośrednio do tego elementu, który nam wypycha te kulki. Ważne, żeby zostawić ten konektor wpięty tutaj w przekładnię. Dzięki temu są mniejsze naprężenia. A żeby podpiąć siłownik, wystarczy ten konektor 3 podmienić z tej strony na krótszy konektor 2 i dzięki temu robimy tutaj miejsce na siłownik. No i oczywiście aksla w środku trzeba podmienić z 3 na 4. W tej chwili już możemy zabudować całkowicie Nissana. Na sam koniec podejmę tutaj decyzję, w jaki sposób podepnę serwomotor. I serwomotor podpiąłem tutaj. W środku mamy aksla 3. Ważne, żeby wypośrodkować aksla na wejściu do silnika. Wymaga to trochę zabawy, ponieważ trzeba to koło wypinać, podpinać, ale finalnie na szczęście się udało. Dodatkowo, żeby można było zamknąć drzwi, to tutaj, jak widzicie, zmieniłem mocowanie tego elementu. Po drugiej stronie zamiast butli nitro będzie miejsce na akumulator. Ważne, żeby pamiętać, aby spiąć 2 silniki odpowiedzialne za napęd razem. Dobra, sprawdźmy, czy wszystko działa. Skręt. Napęd. I funkcja driftu.
Jak mogliście zobaczyć, na dwóch silnikach L nie jest to demon prędkości, ale dzięki temu można mieć pełną kontrolę nad sterowaniem. Bardzo podoba mi się funkcja driftu, szczególnie jak mamy podpięte silniki. Miałem dzięki niej mnóstwo zabawy. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, a z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.